I siemanko z Santorini, z kolejnej greckiej wyspy, z bardzo popularnej greckiej wyspy przede wszystkim. Ale mikrofonu nie założyłeś, to może być głośno. Mikrofon też ściąga głos. Tam jest kolejka, którą musimy jechać, bo jak nie, to mamy do pokonania trasę, się na samą górę wjechać. A to nie jest lekka sprawa, wam powiem. Znaczy wejść. Także musimy wjechać, a z powrotem po prostu wracamy z buta później. Żeby było szybciej, mamy czas do 18:30. Także nam zostało jakieś 8 godzin chyba. Ogólnie na Santorini byłem w tamtym roku. Nie wiem, ilu z was oglądało wtedy. Leciałem właśnie do Tajlandii. Wracając z Europy, leciałem do Tajlandii przygotowywać się do walki, którą tam miałem w Prime z Rudkiem w boksie. I było tak, że miałem przesiadkę najpierw na Santorini, później w Abu Dhabi i dopiero później był Bangkok. Ale z racji tego, że mój samolot tutaj, stąd właśnie do Abu Dhabi był opóźniony o 24 godziny, to zostałem sobie właśnie tutaj noc na Santorini. Było świetnie, naprawdę świetnie. Bardzo dobrze wspominam. Musimy teraz znaleźć właśnie miejsce, gdzie odjeżdża ta kolejka. Kolejka pewnie będzie straszna. Tutaj wszędzie zaczynają się właśnie teraz wycieczki. Na statek ludzie wsiadają. Transfery właśnie do Oja. My właśnie do Oja idziemy. Tam się musimy dostać. To jest najbardziej popularna miejscowość właśnie. O, ale tu jest wszędzie ludzi. Kolejka do kolejki. Niesamowita. 2 godziny czekania. No i tak, sprawa wygląda następująco, moi drodzy widzowie. Można stać w tej 40-kilometrowej kolejce albo i stracić jakieś 2 godziny, bo ta kolejka tak. Ta kolejka idzie tam, cyk, do góry, cyk, jeszcze tam. No, tak naprawdę czekania mniej. Myślę, że 2 godziny to może być lekko. Ze względu na to, że to jeździ tylko 5 wagoników. Nie wiem, osób będzie do wagonika, ale na pewno niedużo. Tak w ogóle to my tu jeszcze nie jesteśmy w miejscowości Oja, bo stamtąd jeszcze z góry by trzeba było później dojechać. Wjazd taką kolejką kosztuje 6 euro, żebyście wiedzieli o tym. Albo jest taka możliwość, jak my zrobiliśmy, że wzięliśmy sobie po prostu statek, którym płyniemy z miejscowości Fira do Oja. Tam nas zabiera bus, wywozi do miasta, znaczy tak ma być, wozi do miasta, zwiedzamy sobie później stamtąd, mamy autobus z powrotem tutaj do Fira. Do Fira? Tak, do Fira. I musimy z góry sobie elegancko zejść na dół. To było dużo lepsze dla nas rozwiązanie, tyle że droższe, bo to kosztowało 30. Kolejka nie wiem, czy kosztuje w 2 strony 6, czy w jedną 6, ale jeśli w 2 strony to jest 12, czyli zapłaciliśmy 18 więcej, ale nie stracimy połowy dnia na stanie w kolejce, także myślę, że to plus. Wiecie, co innego jest, jak jesteście na wakacjach, macie więcej czasu i tak dalej. Ale jeśli my mamy tylko parę godzin tutaj na wyspie i chcemy zobaczyć naprawdę dużo i dużo wam pokazać, to nie możemy sobie na to pozwolić, żeby stracić tyle czasu w kolejce. No i tu łódka
wysadziła. A tutaj zaraz idziemy do busa. Nie tego, jakiegoś innego. Tam wyżej gdzieś. Na wyspie oczywiście są nakłady wynająć. Powiedzieć. Później może gdzieś zapytam, ile kosztuje dziennie, żebyście wiedzieli. No i dojechaliśmy do miejscowości. O, jechaliśmy do góry, nie wiem, parę minut. Już niedługo. Musimy teraz przejść do miejsca, oczywiście tego, którym sobie trzeba zrobić zdjęcie. Tego z tymi niebieskimi kopułami, z których właśnie słynie ta wyspa. No i doszliśmy do głównej drogi. Piękny kościół. Byłem tu ten roku, oczywiście było bardzo dużo ludzi. No ale dzisiaj jak te statki przypłynęły, to już jest w ogóle. No i proszę Państwa, właśnie te, o, ale tam ktoś ma sesję. To są te niebieskie kopuły. Piękne te kwiaty tu wszędzie kwitną. Przejdziemy sobie jeszcze teraz tutaj na taki punkt widokowy. No i później chyba pojedziemy do tej miejscowości obok, tam gdzie przypływaliśmy, do tego Fira. No bo jest zdecydowanie luźniej tam. No i zobaczymy jeszcze coś dodatkowego i Wam pokażemy. Powiem Wam tak, Santorini w sezonie, jeszcze jak się schodzi ze statku, bardzo słabo, bo po prostu no wszędzie się stoi w korku. Wszędzie jest tyle ludzi, taka masa, żeby nie było, że narzekam, bo nie narzekam, no ale jednak jest za dużo ludzi, zdecydowanie. Nie jest takie przyjemne pochodzenie sobie po tych pięknych uliczkach, zwiedzanie tych wszystkich pięknych miejsc. Jak musicie stać w kolejce, żeby sobie zdjęcia zrobić. I to w niemałej. No niestety, no jest jak jest. Się zastanawiam, czy ostatnio było to samo, jak ja tutaj byłem. Nie mogę sobie przypomnieć. Tam za nami jest piękne miejsce widokowe. Ale tam kolejka była na jakieś 30 metrów, żeby w ogóle do niego dojść. Myślę, że za jakieś 100 osób czekało. No i przyjechaliśmy do miejscowości Fira. Tutaj też jest nasz statek. Gdzie on jest? O, tam na dole. Czeka na nas. Mamy jeszcze parę godzin, także chcemy sobie jeszcze tutaj pozwiedzać. Przede wszystkim najpierw iść na obiad i na kawę. W autobusie już usnąłem. Już miesiąc podróży, prawie dzisiaj jest dokładnie 29 dzień i zaczyna zmęczenie wychodzić. O, i tutaj jest miejsce, gdzie jak mój samolot był opóźniony, to akurat pewna para, którą poznałem na lotnisku Polaków, może kiedyś to zobaczycie, to serdecznie Was pozdrawiam. Przygarnęli mnie do siebie, bo to ostatni pokój w ogóle wolny wtedy i tutaj właśnie mieliśmy ten pokój. Nie ukrywam, uratowali mnie wtedy. Na lotnisku nie można było spać,
Dodatkowo jeszcze było tak, że nigdzie tutaj nie było nic takiego, żeby się tylko zatrzymać i mnie przygarnęli. Przeczekaliśmy trochę pogodę, bo już naprawdę szedł mocny deszcz, nie wiem, gdzieś to uciekło całe szczęście. Idziemy tutaj jeszcze troszkę Wam coś pokazać, pozwiedzać i za godzinę musimy zacząć schodzić na dół. Nie będziemy czekać na pewno na kolejkę, która zjeżdża, bo kolejka jest taka, że szok totalnie bez sensu. Lepiej spożytkować ten czas i sobie zrobić kroki. Chociaż powiem Wam tak, że myśleliśmy, że podczas tego rejsu nie będziemy za dużo chodzili i tak dalej, a mamy średnią 15 000 kroków dziennie, także cały czas coś się dzieje. Cały czas jesteśmy w ruchu, plus dodatkowo siłownia na statku. O, tutaj też pamiętam, jadłem pyszne suwliaki. Suwliaki. Dziewczyno, tak, dali mi się udziela. Po Podlasku. Tutaj w ogóle za nami była taka ulica, gdzie są kluby. Tam jest taki klub też Enigma. Wtedy jak tu byłem, spoko było całkiem. Dzisiaj to wiadomo, jeszcze spokojnie, bo jeszcze taka godzina. W ogóle jak ktoś z Was był na Santorini, to dajcie znać, jakie są Wasze odczucia na temat tej wyspy. Dostawałem komentarze też, żeby przypadkiem nie porównywać całej Grecji do tego, co się tu dzieje, bo to jest najgorsza wyspa pod takim względem turystycznym. I powiem Wam tak, ogólnie sama wyspa jest piękna. Naprawdę, znaczy te miasta, architektura, na pewno warto to zobaczyć i tak dalej, bo jest cudownie. Zrobić sobie zdjęcie piękne przy tych niebieskich dachach i tak dalej. No, ale pod takim względem, ile tu przyjeżdża ludzi i jak to jest, wiecie, jak to jest zorganizowane, wiecie, powiem tak, wyspa jako to, że oni nie są przygotowani na to, na przykład jak przybywa parę tysięcy ludzi, gdzie powinni być na to przygotowani, bo to się nie dzieje od tego roku, to od wielu lat tak tu przybywają te promy, a po prostu dopływa się tutaj i to jak oni to mają załatwione z tą kolejką, żeby wjechać tu do góry z transportem, tragedia. No powiem Wam, że będę pewnie jedną z niewielu osób, które nie wrócą na Santorini. Uważam, że nie jest to... Nie podpowiem się za bardzo. Miejscowość, Oja, zresztą tutaj też ta Fira, fajnie, piękne uliczki, ale po pierwsze ilość ludzi jest... nie, po prostu to się z tą masą idzie, nawet nie może się zatrzymać. Dużo a jak to jest stanie, od razu się korek robi. Hardcore. A druga rzecz to właśnie to, jak już się przypłynie tutaj do portu, organizacja tutaj w porcie, jakby nie wiem, kto jest za to odpowiedzialny, czy Departament Turystyki Santorini, czy nie wiem, nie ma żadnych oznakowań, kolejki, nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo jak się dostać, za ile i to jest taka dezinformacja, bo ludzie stoją w kolejkach, mówię o tym porcie w Firze, jak się przypływa tutaj statkiem. Więc jeżeli ktoś marzy o Santorini, to od razu Wam mówię, że na rejsie tego Santorini nie zobaczycie tak jakbyście chcieli, bo po pierwsze jest bardzo mało czasu. Sam dojazd ze statku, z wyjścia ze statku do Oi zajął nam jakieś 2,5 godziny, coś takiego, no bo jeszcze trzeba było czekać w kolejce, kupić bilet, później wspólna łódka, bardzo długo to trwało. No i tego czasu tam na miejscu jest mało, cały czas są ludzie, wszędzie się stoi w kolejkach, żeby zdjęcie zrobić. Także myślę, że jeżeli ktoś bardzo chce zobaczyć Santorini, to po pierwsze poza sezonem, myślę, że to będzie najlepszy pomysł, a po drugie zostać może na noc, żeby zobaczyć to jeszcze między tymi tłumami. Jak to byłem na noc ostatnio, to wiecie, najwięcej ludzi jest właśnie w dzień. Wieczorami zdecydowanie jest lepiej, bo jest dużo mniej osób, fajnie wszystko świeci, to całe, wiecie, te wszystkie budynki fajnie oświetlone. Zarobiście to wygląda, no. No, ale jakby dla mnie Oja fajnie było zobaczyć, zdjęcie zrobione, ale to nie jest, mi się zdecydowanie bardziej Mykonos mi się podobało i Malta. To są takie miejsca, że chciałabym wrócić na Santorini, do Oja, tak po indyjsku. I teraz zgadnijcie, czy tak, czy nie? Wow. Popatrzcie, jak tu dobrze wygląda. O, właśnie podpływa jeszcze 4. statek teraz.
Magic Photo, nie? I patrzcie to Magic Photo, nie? To jest Magic Photo na schodach, no Magic, no. Ale chciałbyś Magic Photo? Tylko 5 euro, nie? Po kosztach. Teraz trzeba pokonać tor z przeszkodami, czyli schody i zejść na dół. Trzeba zejść tak, żeby żadnej kupy nie wziąć na pokład. O. To śmierdzi. Ale uważaj, bo to jest tor z przeszkodami. Ty, jak my tu mamy przejść? Jezu, w klapkach tu iść, jest jeszcze tak ślisko, brudno. Ślisko, brudno to nie jest nasrane wszędzie. Czekajcie. Czego oczekujecie od Santorini? Czekajcie, tego tu akurat nie widać. Co dostajecie od Santorini? Tak, no to pokazuję właśnie elegancko. Trasa z przeszkodami. Miało się szybko schodzić, a jednak tak szybko nie będzie, wam powiem. Trzeba jednak patrzeć pod nogi. Księżniczka po środku gównianych schodów. Nie ma letko. Przesrane. Przesrane totalnie. Gówniana sprawa, można powiedzieć, ale totalnie. Tak, właśnie to są panowie załogi, którzy czekali na nas, bo okazało się, że mieliśmy tu być o 6, nie o 6:30, jest 10 po i na szczęście nas poczekali. Bardzo mili. Śmieszne było to. Nagrywam coś, oni mówią tak: jesteś travel blogerem? Ja mówię tak. Pokaż nas. Nie, ale załogę na statku mamy spoko, naprawdę. Co z kimś rozmawialiśmy, a było coś, to naprawdę fajnie będzie. Chciałem wam pokazać na zewnątrz, jak ładnie wygląda, jak przepływamy z Golden Hour. Ale tak wieje, że po prostu bez sensu tam w ogóle wychodzić. Nasz balkonik elegancki. Trening gotowy. Trzeba było poćwiczyć. Mamy takie szczęście, że naprawdę świetna siłownia. Otwarta codziennie od 8 do 10 można przyjść albo sobie rano, albo wieczorem. Rano albo wcześniej, nie ma ludzi. Wieczorem po 9, jak też nie ma ludzi. Jest naprawdę, w sumie było mi się 8:30. Był jeden chłopak, w sumie po 10 minutach wyszedł, nie było nikogo. Tyle dobrze. Z klatką, powiem wam, że trochę lepiej, ale jeszcze naprawdę nie mam mocy w niej. Myślę, że rehabilitacja troszkę potrwa. Mam normalnie, a nie wiem, czy tak będzie widać. Trochę widać. Mam dziurę tutaj. O, tu widać takie coś. Niestety się naderwało trochę, ale spokojnie. Kontuzja normalna sprawa. Będzie dobrze. Po treningu szybko białko wojownika trzeba wypić, uzupełnić białeczko. Wam serdecznie oczywiście polecam. Znajdziecie we wszystkich sklepach stacjonarnych SFD w całej Polsce. Widać z daleka, jak tylko wejdziecie do sklepu. A jak kupicie online, to jeszcze na wszystkie produkty dostajecie zniżkę na hasło Pajak10 SFD, także serdecznie polecam. Ja się przebieram. Dzisiaj mamy white party. Cały statek będzie na biało przebrany. Dyskoteka się zaczyna o 23:30. Teraz idziemy do takiej restauracji. Znaczy restauracji, nie restauracji, do takiego baru na 11 piętro. Tam spokojnie pójdzie na imprezę. Za niedługo zobaczycie, jak było. A jak się zastanawiacie, jak można trzymać dobrą formę w podróży, to można. Pamiętajcie, dyscyplina. Dyscyplina i wszystko się da. Można dobrze wyglądać cały czas, ćwiczyć cały czas, dobrze jeść, tylko trzeba być zdyscyplinowanym. Ludzie na statku już na biało poubierani. Z każdej strony. Fajnie tutaj w ogóle. Na pewno przed rejsem wszyscy dostają wiadomości, jakie wieczory będą. My oczywiście z Alą nie popatrzyliśmy, ale akurat białe rzeczy mieliśmy. Także tyle dobrze.
Tak wygląda w nocy na górze. Tam za niedługo będzie imprezka. Tutaj przygotowane na white party, ale jeszcze za godzinę dopiero się zaczyna. Ej, powiem wam, że nie jesteśmy pijani. O kurde, ej, naprawdę? Są takie fale. Dzisiaj w ogóle był announcement, jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, no. Był announcement, że trzeba pozabezpieczać sprzęty, żeby nie latały. No, bo ja mam tak, że jak dzisiaj nie zwymiotuję, to będzie duży cud. Ale jak na statku wyrównać bujanie? Bujanie. Także idziemy na drina. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Baby, while we're young. Szczerze, nie spodziewałem się takiej imprezy na statku. Jest naprawdę świetnie. DJ wie co grać, totalnie. Mega, totalnie mega. Wiecie co, jak podróżowaliśmy po Karaibach, to właśnie się zastanawialiśmy, wiecie, no jednak tamte rejony to słyną z dobrej zabawy. A jednak Włosi to się potrafią bawić. Szat. Piąty dzień rejsu. Dzisiaj dzień na morzu. Wracamy do Włoch. Jutro będziemy w Taranto. Wczorajsza impreza mega udana. Totalnie, naprawdę jesteśmy tak zadowoleni. Nie spodziewaliśmy się tego. I wiecie, jakie widzimy właśnie plusy między na przykład podróżą po Karaibach, a tutaj po Europie? Włosi naprawdę lubią się bawić. I to było wczoraj widać tak na imprezie. Ludzie w każdym wieku, totalnie w każdym. Nawet tacy bardzo tacy starsi, tacy, no jak po prostu to mógł być, nie wiem, moja babcia z dziadkiem i oni tam się bawili ze wszystkimi i tak dalej. I oni chyba mają ten temperament taki właśnie, taki imprezowy i było to wczoraj widać. I to było świetne. Dzisiaj do połowy dnia spaliśmy, bo mieliśmy relaksik, trzeba było sobie trochę odespać. Teraz idę właśnie na siłownię, na saunę, na jacuzzi. Trzeba w saunie troszkę wypuścić tego alkoholu, co się wczoraj wypiło. Ale trening będzie zrobiony, czuję się świetnie. Mam takie szczęście w życiu, że nie mam kaców. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz w życiu miałem. Także po imprezce mogę stać i iść na siłownię. Nie ma problemu z tym. Ale się śmieję, że jestem cyborgiem, bo ona zawsze umiera w łóżku, a się pakuje i idę na siłownię. Albo na trening. Mam farta, trzeba przyznać. O, elegancko. Myślę, że będzie dużo ludzi na siłowni, ale nie ma prawie nikogo, także świetnie. Dzisiaj na kolacji występy na żywo. Ludzie się bawią, fajnie, fajnie. Ten statek zdecydowanie lubi się bawić.
koniec tego odcinka, zapraszam Was na kolejny. Dzięki wielkie, pozdrawiam, trzymajcie się, zostawcie subskrypcję, lajka i komentarz. No.